Ace Combat Assault Horizon Legacy. Co wam przychodzi do głowy, gdy słyszycie ten tytuł? Prawdopodobnie Ace Combat Assault Horizon, odsłona jednogłośnie okrzyknięta przez fanów najgorszą w serii. Tym bardziej można się zdziwić, że Legacy nie jest ani sequelem, ani remake'iem tej odsłony, a tak naprawdę remake'iem Ace Combat 2. W Japonii gra nosi tytuł Ace Combat 3D Cross Rumble i jest to tytuł znacznie mniej mylący, ale wciąż nie odzwierciedlający, czym w pełni jest Legacy. Cześć, ja jestem Lord Venom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem o Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus na Nintendo 3DS. Zapraszam. Na początek krótkie omówienie. Co remakeować dwójkę zamiast jedynki? Otóż jedynka w zasadzie nie była początkiem Ace Combat, jakiego znamy. Ba, nawet nie nosiła tytułu Ace Combat, tylko Air Combat. Gra nie posiadała żadnej fabuły, była luźnym zlepkiem misji i ogólnie tylko i wyłącznie podłożyła fundamenty pod serię. Ace Combat 2 to z kolei był początek Ace Combat, jakiego znamy. Pierwsza przeniosła nas do świata Strange Reel, zarysowała fabułę i sprzedała fantazję bycia świetnym pilotem, który jest w stanie obrócić bieg wojny o 180 stopni. Legacy praktycznie zmodernizowało dwójkę zarówno pod względem gameplayowym, jak i fabularnym, no i oczywiście wizualnym, bo to widać na pierwszy rzut oka. Omówię przez chwilę fabułę, bo choć ta się nie różni od Ace Combat 2, to została znacznie rozbudowana względem oryginału. Akcja Legacy rozgrywa się między Ace Combat 0 a Ace Combat 4. Po wydarzeniach z Ace Combat 0 świat Strange Reel zdominowały dwie potęgi, Osea oraz Yuktobania. Część krajów Usei, czyli kontynentu sąsiadującego bezpośrednio z Oseą, postanowiła dołączyć do swojego sąsiada. Pozostałe kraje nie były zadowolone z sojuszu, więc w dniu podpisania traktatu wybuchł bunt. Dzięki zaskoczeniu siły rebeliantów zdominowały kontynent, a sojusz był zmuszony sięgnąć po pomoc najemników. W tym właśnie grupy Scarface, do której należy nasz niemy bohater Phoenix. Grupa zostaje wysłana testowo, aby zatrzymać małą eskadradę bombowców, a jak wiadomo w serii wysłanie takiej grupy jest największym błędem, jaki tylko można zrobić, bo ten, kto ją zestrzeli, zostanie legendarnym asem, który wygra całą wojnę. Z każdą następną misją Phoenix oraz jego dwójka skrzydłowych, Slash i Edge, przyczyniają się coraz bardziej do odzyskania kontroli nad kontynentem przez sprzymierzonych. Oprócz rebeliantów muszą mierzyć się z tajemniczymi, czerwonymi myśliwcami Zoe, które wydają się nie należeć do żadnej ze stron, ale walczą po stronie rebeliantów. Fabuła poza jednym zwrotem akcji na końcu jest dość przewidywalna, ale przede wszystkim ma być to pretekst, żeby dać nam misję, więc nikt by nie narzekał. Gra oferuje nam 23 misje główne i 10 dodatkowych. Pierwszą zmianą względem oryginału, jaka rzuca się w oczy, jest dodanie masy dialogów w środku misji. Mówią nam one więcej o sytuacji na froncie oraz o tym, jaką osobowość mają nasi skrzydłowi. Drugą jest dodanie nazwanych wrogich eskadr, tak jak to miało miejsce w Ace Combat 0 i Ace Combat 5. Mają nawet oni własne dialogi i portrety dialogowe. Dzięki temu wrogowie zyskują trochę na osobowości, no i na bieżąco reagują na nasze działania, więc zawsze miło usłyszeć, jak są przerażeni na nasz widok. Kolejną i chyba najważniejszą zmianą fabularnie jest to, że myśliwce Zoe nie są już ukrytymi przeciwnikami, którzy latają sobie gdzieś w tle, tylko czynnymi uczestnikami wydarzeń i potrafią narobić niezłego zamieszania w środku misji. Ogólnie są to same zmiany na plus i raczej nie ma się do czego przyczepić. Przejdźmy w takim razie do gameplayu, bo tu też to i owo się pozmieniało. Gra ze względu na platformę, na jaką wyszła, wykorzystuje dwa ekrany w dość kreatywny sposób. Pierwszy pokazuje samą rozgrywkę, drugi zaś stan samolotu, minimapę oraz okno dialogowe. Gameplay raczej nie odbiega dużo od standardowego Ace Combat. Latanie, strzelanie z działka oraz wystrzeliwanie rakiet. Z jedną małą nowością. Bo widzicie, nie byłem do końca szczery, kiedy mówiłem, że gra nie ma nic wspólnego z Ace Combat Assault Horizon i dlatego tytuł jest przekłamany. Legacy pożyczy od swojego starszego brata mechanikę manewrów, choć wykorzystuje ją w trochę mniej irytujący sposób. Bo o ile w Assault Horizon niektóre starcie były oskryptowane i nie dało się ich skończyć bez używania tej mechaniki, tak tutaj jest ona całkowicie opcjonalna i możemy ją wykorzystać, ale nie musimy i ja chociażby nie musiałem przez całą grę. Po części dlatego, że samoloty wroga zdają się lecieć wolniej niż w innych częściach serii. Jest to niejako ułatwienie, bo w końcu jest sens używać działek, a nie tylko rakiet przeciwko wrogim samolotom. Kolejnym ułatwieniem, choćby względem oryginału, jest to, że samolot tym razem przy uderzeniu w ziemię nie zostanie ostatecznie zniszczony, tylko odbije się, ale oczywiście otrzyma obrażenia.
Następnym z kolei i chyba najbardziej potrzebnym ułatwieniem jest to, że dłuższe misje dostały checkpointy w pewnych momentach, przez co nawet jeśli nam się nie uda, choć jest to mało prawdopodobne, bo moim zdaniem jest to zdecydowanie najłatwiejszy Ace Combat, to będziemy mogli wznowić od momentu checkpointa, a nie od samego początku misji jak w oryginale. Względem Ace Combat 2 zmienił się także system odblokowywania nowych części. O ile tam system punktów i rank był czysto kosmetyczny, tak tutaj służy nam do odblokowywania nowych części oraz malowań do naszego samolotu. Możemy dzięki niemu też odblokować sekretne misje. Drugim źródłem rzeczy do odblokowania są tutaj ukryte, nazwane cele, które są rozproszone w każdej misji. O ile wcześniej tą funkcję pełniły myśliwce Zoe, tak tutaj może być to każda jednostka, więc warto mieć oczy dookoła głowy. Kolejną znajdźką, która występuje tylko i wyłącznie w wersji Plus, są ukryte bloki inspirowane Super Mario. Każdy z nich po zniszczeniu odblokowuje nam ukryty samolot z malowaniem inspirowanym postacią od Nintendo. Ich jest 12 i są o wiele lepsze niż to, co mamy na danym etapie do kupienia. Dzięki temu można zepsuć progresję i teoretycznie nie kupować żadnego samolotu. Ale gdzie w tym zabawa? System skrzydłowych także zaliczył pewną zmianę względem Ace Combat 2. Tutaj nie można wydawać im poleceń na bieżąco, tylko różnią się w zależności od osobowości. Slash lata po mapie niezależnie od nas i atakuje cele jak tylko mu się podoba. Edge zawsze lata blisko i osłania nasze tyły. Podczas misji możemy wziąć ze sobą tylko jednego skrzydłowego, więc musimy wybierać, nad czym nam bardziej zależy. Są oni znacznie bardziej gadatliwi niż w oryginale, więc zawsze warto przejść misję drugi raz, żeby zobaczyć, co inny skrzydłowy ma do powiedzenia. Poza tym po każdej misji dostajemy rangę, a sama kampania jest podzielona na alternatywne ścieżki, więc nie zobaczymy wszystkiego na pierwszym przejściu. Tu chyba mogę przejść do wizualiów, bo muszę przyznać, że gra jednak zaskakuje jak na sprzęt, na którym wyszła. Gra nie odbiega graficznie bardzo od odsłon na PSP, czyli Ace Combat X oraz Joint Assault. Zresztą było robione na silniku Joint Assault, więc nie powinno odbiegać. Jedynymi kompromisami graficznymi, jakie zauważyłem, jest mniejsza odległość rysowania terenu oraz dziwny efekt z dopalacza, jakby samolot leciał wolniej niż faktycznie leci. Nie przeszkadza to w dużym stopniu, bo rozgrywka i tak jest płynna, więc coś za coś. Moim zdaniem i tak dość szczegółowo udało im się oddać teren oraz samoloty, a to przecież najważniejsze. Przejdźmy może do dźwięku, bo tutaj zauważyłem kilka naprawdę fajnych sztuczek, no i zmian jeśli chodzi o kwestię muzyki. 3DS nie mógł nigdy się poszczycić najlepszym chipem dźwiękowym, więc twórcy, żeby zakryć ten problem w dialogach, postanowili dodać efekt zniekształcenia radiowego. Niby skromnie, a cieszy. Nieco gorzej brzmi dźwięk wystrzeliwanych dziejekory z eksplozji. W sensie nie brzmią źle, ale brzmią gorzej jak na standardy serii i jako, że jestem fanem, to po prostu rzuca mi się w uszy. Teraz może trochę powiem o utworach w tle, bo tutaj też nastąpiła pewnego rodzaju modernizacja. Soundtrack z oryginalnego Ace Combat 2 miał vibe anime z lat 90. i niestety już tego typu brzmień tutaj nie uświadczymy. Dostajemy za to dość dużo progresywnego rocka, a w jednym miejscu nawet skrył się rap, co nie powiem, zaskoczyło mnie. To chyba pierwszy taki przypadek w serii. Podsumowując, co myślę o Ace Combat Assault Horizon Legacy? Pod wieloma względami wspaniały, a na pewno imponujący technicznie remake. Szkoda tylko, że marnuje się na 3DS-ie. W sensie nawet wtedy nie była to docelowa konsola dla fanów Ace Combat, a teraz tylko utrudnia to dostępność gry. Cyfrowy sklep 3DS-a już nie istnieje, więc pozostaje tylko albo zdobyć sobie fizyczną kopię na swojego 3DS-a, albo emulować, a emulacja 3DS-a, nie jest idealna. Nacji 3 gra ma problemy, choć z tego co wiem działa idealnie na emulatorze Azahar. W związku z tym przez mylący tytuł oraz to jak trudno dostępna jest ta gra, niewielu graczy wie czym była i że nawet dzisiaj warto się nią zainteresować. Pocieszające jest jednak to, że w 2026 fani serii nie będą chodzić głodni. W tym właśnie roku wyjdzie po długiej przerwie Ace Combat 8 Wings of Thief. Numeryczne odsłony serii do tej pory nas nie zawiodły, więc mniej więcej wiem czego się spodziewać i polecam czekać na Ace Combat 8, a przede wszystkim polecam obczaić Assault Horizon Legacy. Na tej pozytywnej nocie zakończę. Mówił do Was Lord Venom i zapraszam na kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek powiadomienia obok, zostaw łapkę w górę lub w dół, bo to też jakiś feedback. No i zapraszam na kolejny film. Do następnego, no i na razie.